Są takie momenty w życiu człowieka, które niby mijają niezauważone, a jednak zmieniają tor jego dalszej drogi. Czasem wystarczy jedna chwila, jedno wrażenie, jedno lekkie zawahanie oddechu. Czasem to coś, co miałeś zignorować, ale jednak w środku poczułeś, że właśnie wydarzyło się coś ważnego. Jakby ktoś lekko poruszył zasłonę, ale tak minimalnie, że nie jesteś pewien, czy to zrobił wiatr, czy ktoś po drugiej stronie. I to jest ciekawe, bo z zewnątrz nic się nie zmienia. Ta sama ulica, ta sama praca, ci sami ludzie, ale w środku jakbyś przesunął obiektyw kamery o frakcję i nagle dostrzegasz rzeczy, których wcześniej tam nie było. Oczywiście one były, tylko twoja percepcja zrobiła krok w bok. Jeżeli jesteś tu teraz, to znaczy, że właśnie taki moment zdarzył się w tobie. Gdyby go nie było, nie słuchałbyś tego odcinka, po prostu przewinąłbyś dalej. A jednak coś cię tu zatrzymało. Może to ciekawość, a może to część ciebie, która zaczyna się budzić. Ta, która mówi, to już nie wystarcza, chcę wiedzieć więcej. Nawet jeśli na powierzchni udajesz przed sobą, że w sumie wszystko jest okej. Witaj na kanale Innowidzący. Mówi do Ciebie Dariusz. Dziś otwieramy epizod 5 serii Tajemnice Świadomości. I od razu mówię, wchodzimy w teren, w których większość ludzi nigdy w życiu nie postawiła stopy. Nie dlatego, że nie chcieli, ale dlatego, że nie wiedzieli, jak tam wejść. Bo do tego miejsca nie prowadzi ani przeczytana książka, ani like pod postem, ani kolejny kurs z obietnicą oświecenia w 7 krokach. To miejsce otwiera się wtedy, kiedy człowiek przestaje uciekać od siebie i choć przez chwilę wytrzymuje w ciszy swojego wnętrza. W poprzednich epizodach rozmawialiśmy o percepcji, o zmysłach, o tym, jak ciało odzyskuje zdolność czucia po latach życia na autopilocie. Mówiłem o tym, jak codzienność potrafi zabić w nas subtelność, jak jesteśmy przebodźcowani, a jednocześnie głodni prawdziwego doświadczenia. Jak dotykamy życia tylko końcówkami palców, a reszta nas śpi. Ale dzisiaj dotkniemy czegoś znacznie głębszego. Zmiany stanu świadomości prawdziwym wewnętrznym ruchem. Ruchem, który nie dzieje się na twarzy, nie dzieje się w słowach, nawet nie dzieje się w emocjach. Dzieje się w tym, które zazwyczaj jest kompletnie pomijane, w centrum twojej świadomości. Tym, które kiedyś znali ludzie pracy wewnętrznej, ci, których Gurdżiejew nazywał prawdziwymi poszukiwaczami. Ten odcinek jest o dźwigni. O tym momencie, w którym człowiek potrafi w kilka sekund przełączyć się z reakcji w czyste widzenie, z chaosu w obserwację, z rozproszenia w pełną obecność. Dźwignia nie jest czymś spektakularnym. To nie jest efekt specjalny, tylko subtelny ruch uwagi. Ale gdy raz to poczujesz, zobaczysz, że całe życie było dotąd prowadzone na jednym sztywnym ustawieniu. I właśnie tam zaczynamy iść. Wiesz, jest taki moment przed każdą zmianą stanu, którego większość ludzi nigdy nie zauważa. Taki delikatny sygnał, jakby zmieniła się gęstość powietrza w twoim wnętrzu. To mgnienie, kiedy myśli przestają pędzić,
kiedy ciało przestaje reagować, kiedy coś w środku robi krok do tyłu. To nie jest jeszcze święty spokój, to nie jest jeszcze oświecenie, to jest próg. I właśnie na tym progu zaczyna działać obserwator. Nie ja, które reaguje, nie ja, które walczy, ale to ciche ja, które widzi. To ja, które nie musi nic udowadniać, nie musi mieć racji, nie musi wygrać. Jego jedyną funkcją jest bycie obecnością. I wiesz, co jest w tym najbardziej niezwykłe? Że kiedy obserwator się pojawia, cała reszta twojej psychiki momentalnie zmienia strukturę. Nagle widzisz, że masz w sobie wiele ja. Jedne chce spokoju, inne uciekają, inne próbują się przystosować, a jeszcze inne żyją cudzymi emocjami. Czasem masz wrażenie, jakby w środku mieszkała cała mała rada nadzorcza, w której każdy krzyczy coś innego. Ale obserwator? Obserwator jest poza tym. To stan, nie rola, nie kolejna maska. To przestrzeń, z której możesz zobaczyć wszystkie te głosy naraz. I nie musisz iść za żadnym z nich. Ale dziś pokażę ci, jak wchodzić w ten stan świadomie. Zacznijmy od czegoś, co w człowieku jest najbardziej ulotne. Od momentu przed myślą, tego miejsca, gdzie myśl się dopiero rodzi, ale jeszcze niczego nie powiedziała. Jeszcze nie zdążyła cię przekonać, że jest prawdą. Jeszcze nie zdążyła stać się reakcją. To jest moment czystego istnienia. Możesz to sprawdzić teraz. Zanim cokolwiek sobie o tym odcinku pomyślisz, zanim ocenisz, czy się z tym zgadzasz, jest to czyste słuchanie, przyjmowanie. I w tej krótkiej chwili możesz zrobić coś, czego większość ludzi nigdy nie doświadczy. Możesz zobaczyć, kim jesteś, zanim pomyślisz. Kim jesteś, kiedy nie grasz żadnej roli. Kiedy nie jesteś rodzicem, partnerem, fachowcem, czy duchowym człowiekiem, zmęczonym człowiekiem. Kiedy jesteś tylko świadomością, która widzi. I to jest nasze wejście do tego epizodu. I to jest jego rdzeń. Ale jest jeszcze coś głębszego. Muszę dotknąć czegoś, co wielu twórców zna intuicyjnie, ale mało kto o tym mówi wprost. Chodzi o olśnienia, o te momenty, w którym nagle wiesz, tak, po prostu, nie z książki, nie z analizy, nie z doświadczenia życiowego, tylko pojawia się coś, czego nie było chwilę wcześniej. I wiesz dobrze, że to nie pochodzi z twojej pamięci, nie z tego, co jadłeś na śniadanie, nie z twoich schematów myślenia, ani z tego, co przeglądałeś w internecie. To pochodzi z innego pola. W historii twórców, artystów, kompozytorów, naukowców widać to bardzo wyraźnie. Największe przełomy nie rodziły się w głowie. One przychodziły wtedy, gdy głowa gasła. I teraz mówię o czymś, co wielu ludzi bardzo zaskoczy. Genialne wglądy nie pojawiają się wtedy, gdy jesteś najbardziej przytomny. Pojawiają się wtedy, gdy system logiki jest na granicy wyłączenia. Wtedy, gdy jesteś w stanie skrajnego zmęczenia albo w stanie niezwykle głębokiego oddechu, albo tuż przed zaśnięciem, albo niektórzy to stosowali pod wodą, albo w sytuacji, gdy ciało jest na granicy działania, gdy proces myślowy jest tak wolny, że go prawie nie ma. Bo w tym stanie otwiera się szczelina, kurtyna uchyla się
na milimetr i przez ten milimetr zaczyna sączyć się informacja. Nie z mózgu, z pola, z miejsca, w którym świadomość istnieje bez ciała, bez języka, bez pamięci, bez formy. Tu możesz przypomnieć sobie swoje własne doświadczenia, pomysł pod prysznicem, rozwiązanie problemu w drodze do pracy, intuicję, której nie dało się logicznie wyjaśnić, a potem okazała się trafna. To są właśnie te momenty, kiedy na chwilę schodzisz z torów zwykłego myślenia. W świecie artystycznym próbowano do tych stanów docierać przez psychodeliki, ale to ma swoją cenę, ogromną, bo kiedy otwierasz drzwi na oścież, nie wybierasz, kto przez nie wchodzi. I tu dochodzimy do tematu, którego większość ludzi woli nie ruszać. Nie każda inspiracja pochodzi z czystego pola. Nie każda wizja jest twoją. I nie każda obecność, która podsuwa twórcy genialne pomysły, jest kimś, komu powinieneś otwierać drzwi. W świecie starych szkół świadomości mówiono, istoty zatrzymane między poziomami szukają energii, a najłatwiej pobrać ją od ludzi, którzy pracują na emocjach. Jak to działa? Kiedy twórca dostaje olśnienia z takiego źródła, dzieło ma olbrzymi ładunek emocjonalny. Często ciężki, niepokojący, mroczny. Publiczność reaguje silnie, a każda emocja widza jest energią. Do kogo ona płynie? Do tego, kto zainspirował to dzieło w przestrzeni niefizycznej. I twórca też płaci cenę. Czuje wypalenie, zmęczenie, niestabilność, spadki energetyczne, dziwny niepokój po zakończeniu pracy. Dlaczego? Bo w tym stanie twórczości działał nie jako obserwator, lecz jako pośrednik. Nie panował nad uwagą, nie panował nad emocjami, nie panował nad tym, co przepływa. A teraz wyobraź sobie drugi scenariusz. Twórca, który pracuje z poziomu cichego centrum. Zanim zacznie, wraca do siebie. Sprawdza, skąd płynie impuls. Czy jest w napięciu, czy w klarowności. Czy tworzy z głodu uznania, czy z potrzeby wyrażenia prawdy. Efekt jest zupełnie inny. Dzieło może być intensywne, ale po jego zakończeniu nie czujesz się wydrenowany, tylko głębiej sobą. I teraz ważna rzecz. Człowiek, który ma w sobie ustawionego obserwatora, nie łączy się z takimi polami, bo obserwator nie działa na emocji. Obserwator nie otwiera drzwi na rozścież. On widzi. Widzenie jest tarczą. Świadomość jest filtrem. Dlatego ta praca, którą wykonujesz w tej serii, to nie jest rozwój duchowy w popularnym znaczeniu. To jest odbudowa kontroli nad polem własnej świadomości. Kontrola nad uwagą, oddechem, czuciem, przestrzenią wewnętrzną, emocją, reakcją i kierunkiem, w którym otwierasz się na świat. Pamiętam historię, którą kiedyś przytoczono w rosyjskiej literaturze. Prom wpływa do portu. Głośna muzyka, tańce, propaganda polityczna, cały spektakl emocji. A obok przechodzi mała grupa ludzi prowadzących reny. Idą spokojnie, rytmicznie, nie zwalniają nawet na chwilę. Nie reagują,
Nie dlatego, że są obojętni, ale dlatego, że mają uwagę w sobie. Mają świadomość ustawioną jak soczewkę. Nie biorą udziału w cudzym spektaklu, bo ich własne życie jest ważniejsze niż czyjaś manipulacja. I to jest dla ciebie, słuchaczu, niezwykle ważna rzecz, bo kiedy odzyskujesz kontrolę nad zmysłami, odzyskujesz kontrolę nad percepcją, a kiedy odzyskujesz kontrolę nad percepcją, nikt nie może już wejść w twoją przestrzeń, żeby wzbudzać emocje, które nie są twoje. Wtedy nie tracisz energii na rzeczy, które cię nie budują. Nie reagujesz automatycznie na ludzi, którzy chcą cię wciągnąć w swoje gry. Nie dajesz się zaczepić mediom, newsom, reklamom, narracjom. Twoje życie zaczyna płynąć swoim rytmem, a świadomość wraca do naturalnego stanu, stabilnego, głębokiego, jasnego. I to jest miejsce, w którym kończy się inspiracja spoza ciała, a zaczyna prawdziwa twórczość. Ta czysta, ta twoja, ta, która nie wypala, lecz buduje. Jeżeli uważnie słuchałeś tego, co właśnie powiedziałem, to zauważysz jedną rzecz. Wszystko, absolutnie wszystko zaczyna się od tego, gdzie znajduje się twoja uwaga. Nie od technik, nie od metod, od uwagi. Kiedy wchodzisz w chaos, stajesz się chaosem. Kiedy wchodzisz w emocję, stajesz się emocją. Kiedy wchodzisz w cudzy ból, niesiesz go jak spój. Ale kiedy wchodzisz w obserwatora, dzieje się coś, co przerasta współczesną psychologię. Zaczynasz widzieć prawdę, nie interpretację, nie reakcję, prawdę, bo prawda jest tam, gdzie świadomość nie jest zakłócona. Poczekaj, zanim pójdziemy dalej. Poczuj chwilę ciszy. Możesz zrobić prostą rzecz. Na jeden oddech cofnij uwagę z zewnątrz do środka. Nie zmieniaj pozycji ciała, nie zmieniaj mimiki, nie zmieniaj niczego na zewnątrz. Tylko zobacz, że możesz w jednej sekundzie przenieść punkt ciężkości swojego ja z reakcji do centrum. A kiedy potrafisz wejść w ten stan w ciągu kilku sekund, zyskujesz to, czego większość ludzi nawet nie podejrzewa, że istnieje. Możliwość zmiany jakości swojego ja na żądanie. To jest to, co Gurdżiejew nazywał wewnętrzną dźwignią. To jest to, czego współczesna nauka nawet boi się opisywać. To jest to, co dzisiaj tu praktykujemy. I żebyś nie miał wątpliwości, dziś zrobiłeś coś bardzo głębokiego. Ja ci tylko wskazałem, jak zauważać ten krótki moment przed myślą, rozpoznawać obserwatora, przesuwać uwagę z chaosu do centrum, utrzymywać obecność mimo bodźców i widzieć świat nie oczami, tylko świadomością. A oprócz tego rozumieć różnicę między inspiracją, która cię buduje, a tą, która cię drenuje. I widzieć to, skąd tworzysz, jest ważniejsze niż to, co tworzysz. Ćwicz to, nie jak zadanie, nie jak technikę, jak przypomnienie, kim naprawdę jesteś. A w 6. odcinku zdejmiesz kolejną zasłonę. Tą, która oddziela percepcję od tego,
co znajduje się za percepcją. Wejdziemy w przestrzeń, w której myśl nie prowadzi, emocja nie rządzi, a ja to już nie pojedynczy głos, ale pole. Tam zaczyna się prawdziwa praca. I tam zaczynasz widzieć więcej, niż człowiek powinien widzieć przypadkiem. Podaj tę wiedzę dalej ludziom takim jak ty, którzy chcą odzyskać siebie i do następnego kroku w tajemnicach świadomości.